Dobra, i wystartowali. Dżentelmeni przy stole, witamy serdecznie w kolejnym odcinku z serii Było sobie grane. Z tej strony Irek. I Piotrek, cześć, czołem. Witam serdecznie. To mów tam, co u ciebie. Ciebie chciałem wypchnąć przodem, żebyś zaczął. Wiesz co, ale jak ja zacznę, to większość osób się rozłączy, bo będę opowiadał o nowościach z Essen, więc dajmy szansę. Starociom, tak? Dobra, to ja tak, ja o dwóch grach będę chciał dzisiaj powiedzieć i pierwsza z tych gier będzie Pax Pamir, Second Edition. Ja miałem możliwość teraz niedawno wrócić, zagrać sobie kilka partii, akurat przez BGA. I tak w telegraficznym skrócie, dla tych, którzy nie grali nigdy w Pamira, o czym jest ta gra? To jest gra o konflikcie brytyjsko-rosyjskim tam w XIX-wiecznym Afganistanie. Brzmi super seksownie. To, co jest ważne, co cechuje tą grę, to jest to, że tam mamy zarówno konflikt wojskowy, ale on jest tak naprawdę trochę w mniejszym stopniu. Tam bardziej jest konflikt, powiedzmy, polityczny, dyplomatyczny, ekonomiczny i co ważne, konflikt wywiadów obu tych państw, tak? Brytyjsko-rosyjski i jeszcze pośrodku ten biedny Afganistan, tak? Który próbuje się... No tak, cała książka, która, znaczy cała ta intryga nazwana Teatrem Cieni właśnie. Turniejem. Pokazuje, że nacisk był głównie... Słucham? Turniejem cieni. Turniej coś, no, że cały ten nacisk był położony właśnie na zabawy takie w szpiegów. Tak, dyplomacja i też niekoniecznie taka zupełnie czysta ta dyplomacja. Jak gdzieś się pojawiają Rosjanie, to nie może być czysto. Tak, no ale wiesz, ale to już nie okłamujmy się, Brytyjczycy też tam nie byli wcale z dobrego serca, tak, tylko mieli żywne swoje interesy. No a po środku jeszcze pomiędzy tymi dwoma mocarstwami jest oczywiście Afganistan, który gdzieś tam próbuje się wybić na niezależność, tak, i odeprzeć te zakusy obydwu imperiów. I powiem ci, wróciłem do tej gry, no, na pewno po ponad roku, jak nie więcej. I Boziu, jaka ta gra jest dobra. I wiesz co, i jakby już tam bez wchodzenia w wielkie szczegóły, nie, bo odsyłamy sporo materiałów, nagraliśmy o Pamirze. A na ile osób grałeś? Dwie. Wszystkie partie dwuosobowo grałem. To jest też ciekawe. Ciekaw jestem. Natomiast według mnie ta gra wyśmienicie działa dwuosobowo, ale równie wyśmienicie działa na 3 osoby i na 4 osoby. Nie grałem nigdy na 5 osób. Ona inaczej działa, tak? Inaczej troszeczkę trzeba grać, zwłaszcza strategicznie, ale w każdym z tych składów osobowych ona naprawdę świetnie chodzi. I wiesz co, powiem ci jedną rzecz, bo dlaczego w ogóle o tej grze jeszcze mówię, tak? Poza tym, że jakby całym sercem ją rekomenduję, bo ja mam bardzo często taki problem z Pamirem, że często na przykład spotykam się z takimi komentarzami, porównanie Pamira tam z renesansem i no, ale renesans jest głębszą grą, na przykład coś się takiego pojawia i ja jakby nigdy nie jestem w stanie oddać, przyznać racji do końca temu stwierdzeniu. Ja nie twierdzę, że ono jest fałszywe, natomiast dla mnie Pax Pamir jest niesamowitym mózgożerem i to takim dosłownie, że jak mam w każdym momencie gry właściwie, ja mam taki obezwładniający kociokwik, jeżeli chodzi, wiesz, o to analizys paralizis, nie? Czyli co zrobić, dlaczego w tą stronę pójść, a nie w inną, którą akcję podjąć. I nawet mało tego, u nas na Discordzie, gdzie tam zapraszamy do nas, taka właśnie mała dyskusja się na ten temat wywiązała. I to, co mnie uderzyło, to jest to, że w Pamirze, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że prawie wszystkie akcje, które wykonujemy w Pamirze, to są akcje, które możemy globalnie na całej tej naszej planszy, czy na dowolnej karcie u siebie, czy u przeciwnika odpalać. I to jest spora różnica względem na przykład takiego renesansu, gdzie w renesansie jednak bardzo często te karty mają tą lokalizację, która w dosyć mocnym stopniu ogranicza, prawda? Czyli zwróć uwagę, że gdyby na przykład w renesansie, że jakby ilość opcji, która jest w Pamirze, to jest trochę tak, jakby w renesansie każda jedna karta była nie tylko typu East, znaczy lokacje miała nie tylko typu East, ale East i West naraz. Czyli mógłbyś właściwie wszędzie odpalać, nie? Te wszystkie opsy, wszystkie akcje na całej, na całym stanie gry, więc ja nie twierdzę, że broń Boże, że dzięki temu renesans byłby lepszą grą, tak? Ale jakby ilość możliwości zagrań, wiesz, taktycznych, strategicznych i w ogóle akcji możliwych, to po prostu w kosmos by wywaliło, nie? Gdyby każda karta była zarówno East, jak i West.
A to... Znaczy tutaj działanie kart jest chyba prostsze, nie? W Pamirze, no bo zazwyczaj jest dołóż coś tam odejmij, nie jest w renesansie chyba te działanie kart jest bardziej złożone, to może to sprawiać wrażenie takiej właśnie trudności też. Wiesz co, być może, natomiast ja bym raczej patrzył na to, że wiesz, czy dana akcja jest, że tak powiem, taka płaska, jednowymiarowa, czy jest wielowymiarowa, nie? W sensie, czy na przykład jak masz akcję, dajmy na to, tej zdrady, betrayal, tak, czyli do ścięcia, my to nazywamy w Pamirze, no to do czego ona służy? No i odpowiedź jest taka, że do mnóstwa rzeczy, nie? Możesz kogoś zabić, bo ci przeszkadza, bo jest zbyt mocną kartą przeciwnika. Możesz kogoś zabić, żeby zdobyć prize'a. Możesz zdobyć tego prize'a po to, żeby zmienić lojalność, prawda? Możesz zabić kogoś, żeby uwalić mu punkt lojalności, tak? Bo na przykład jakaś postać jest tym patriotą i tak dalej, nie? Jakby wiesz, masz jedną akcję, która ma ileś możliwych skutków, tak? W momencie, kiedy ją zagrywasz. Możesz zagrać, żeby na przykład pozbyć się, bo dużo dysków tam jest, na przykład dużo szpiegów na danej karcie jest i chcesz zmienić, że tak powiem, układ sił, jeżeli chodzi o te wpływy dyplomatyczne w grze. Także według mnie obie te gry to cechuje, że te akcje mogą być prostsze, mogą być bardziej złożone, ale wszystkie właściwie są wielowymiarowe. Tam prawie nie ma akcji takiej, która byłaby takim, wiesz, a dobra, dołóż sobie żetonik, a dobra, wiesz, zbierz sobie tylko monetkę, nie? Tylko coś za tym jeszcze dodatkowo idzie. No czy nie ma przez grę narzuconych jakichś etapów po prostu, które trzeba przejść, bo taki rozwój narzuca gra. Tutaj tak naprawdę od początku jest ta walka na różnych płaszczyznach i każda twoja runda jest bardzo ważna, zarówno twoja, jak i przeciwnika, więc to jest olbrzymia różnica, porównując, tak jak z tym ostatnio wspominanym Dune Imperium u mnie, czy ogólnie takich nowoczesnych, współczesnych eurach, gdzie mamy ten etap takiego powolnego rozwoju i gra cię wpuszcza do kolejnych komnat, jak przejdziesz pewien etap. Nie? No tutaj tak naprawdę ta polityka jest, tak naprawdę mamy poczucie, że siedzimy nad stołem w jakimś dyplomatycznym pokoiku i debatujemy i te działania przekładają się na to, co się dzieje na mapie. Nie? Tak, tylko to zawsze jest, argumenty siły zawsze są używane, prawda? Ta siła może mieć właśnie różne oblicze, tak? To mogą być siła wojskowa, ale to mogą być właśnie siła, jeżeli chodzi o wpływy polityczne, tak? Czy dyplomatyczne, tak? Czy te naszych wywiadów w danym regionie, w Afganistanie. I wiesz co, jeszcze jedna rzecz, która mnie też tak zacząłem się zastanawiać, bo wiesz, w renesansie, w Pax Renaissance to bardzo fajnie działa, że są te lokacje i że te karty mają swoje ograniczenia. W Pamirze według mnie też wyśmienicie to działa, że właśnie te karty działają bardziej globalnie, prawda, że właściwie wszędzie coś można namieszać, jak już się, w sensie one lokalnie działają, jakby ten event, kiedy odpalamy, dokładamy jakieś tam bloki, tak, wojskowe, drogi, szpiegów i tak dalej, to działa trochę bardziej lokalnie, ale już akcje można globalnie odpalać. Natomiast zacząłem się zastanawiać, dlaczego w Pax Emancipation, o którym żeśmy też swego czasu mówili, dlaczego mi się to już za bardzo nie podoba, bo pamiętasz, że tam jednym z zarzutów było to, że no właśnie, że są za małe trochę jakby ograniczenia co do działania tych kart, nie? Że jak ma jakąś kartę, to ona działa wszędzie i one w ogóle takie wydawały się dosyć mocno generyczne, bym powiedział, trochę. Zbyt podobne do siebie te karty były. I wiesz co? I myślę, że tutaj odpowiedzi są dwie. Pierwsza to jest interakcja. No po prostu, w Pamirze ta interakcja jest kosmiczna, tak? Tam nie ma jednej akcji, nie ma jednej rzeczy, którą bym zrobił w grze. Nie przypominam sobie takiej, żebym 5 razy nie zastanawiał się, jaki to będzie miało wpływ dla przeciwnika i że cholera, nie chcę mu czegoś tam dać. Kupuję kartę na markecie, ale mu potanię inną kartę, ale mu zostawię monetkę cholerną na tym markecie. No nie chcę tego zrobić, ale potrzebuję tą kartę, ale nie chcę mu tej jednej cholernej monetki oddawać, no ale muszę to zrobić, nie? Te agonizing decisions. I druga rzecz, jeszcze ważniejsza, to jest jednak stawka gry. Zupełnie inaczej, i to jest chyba to, co mnie najbardziej boli de facto w Emancipation. Tam jest po prostu ciułanie tych PZ-ów. Owszem, tam mogą być takie dosyć mocne swingi punktowe, ale to w dalszym ciągu jest ciułanie PZ-ów. Czyli jakby jak połączymy sobie tą jednak w pewnym stopniu ograniczoną taką interakcję, tam jednak mniej jest troszeczkę narzędzi do dokuczania sobie, blokowania, spowalniania siebie,
I to, że ta stawka to nie jest kwestia, no dobra, ja ci zabrałem 4 PZ-y, ale tutaj ci odbiorę 3, ale ty mi tam zabierzesz znowu ten, tylko jednak w Pamirze często wygranie jednej dominacji, już tej pierwszej dominacji decyduje o tym, kto wygra rozgrywkę. Tak ciężko jest po prostu o wygrywanie, tak, tych dominacji, przechylanie tej szali na swoją stronę. No, ja bym tutaj jeszcze wsadził właśnie Pax Porfiriane właśnie, która jest takim dobrym środkiem mam wrażenie, między właśnie Pamirem a renesansem, bo te dwie gry wymagają naprawdę już... Znaczy, Pamir jest łatwy, jeśli chodzi o wytłumaczenie, zagranie, to nie jest taki ciężar jak w renesansie, ale jednak ta otwartość tego świata sprawia, że ciężko jest się odnaleźć jakiś taki punkt zahaczenia, co mam tak naprawdę robić. Dlatego Porfiriana dla mnie jest takim fajnym właśnie pomostem, który ma tę opcję budowania silnika, że sobie stawiamy te swoje imperium, ktoś nam coś tam zaszkodzi, ale jest ten punkt oparcia, wiemy mniej więcej co robić. Więc wydaje mi się, że Porfiriana byłaby fajnym takim wejściem w świat Paxu. Aczkolwiek ludzie od Pamira zaczynają i się nie odbijają i grają, też są zadowoleni. Tak, tak. I widzisz, śmiesznie, bo już mi, że tak powiem, czytasz w myśli, bo jakby kolejna kwestia, którą chciałem poruszyć, to że to jest gra ekspercka dla mnie, że faktycznie, tak jak powiedziałeś, ona ma naprawdę, powiedziałbym, przystępne zasady, ok? Ona nie jest prostą grą, broń Boże, ale to jest poziom, wydaje mi się, że średniej ciężkości euro mają nawet bardziej pokomplikowane zasady, a przynajmniej mniej więcej na tym poziomie. Natomiast ilość decyzji, ilość zmiennych w ramach jednej partii, ilość zmiennych pomiędzy partiami, ilość w ogóle zmiennych pomiędzy pojedynczymi turami graczy, tak? W sensie jest twoja tura, wraca do mnie kolejka i po prostu muszę wszystko właściwie od nowa sobie, niekoniecznie od nowa zupełnie planować, ale reewaluować, czy jeszcze dalej ten mój plan, który jeszcze miałem rundę czy 2 rundy wcześniej, czy on jeszcze jest aktualny, czy on jeszcze jest dobry, czy już w tym momencie trzeba go zmodyfikować, a być może zupełnie porzucić. To już jest ten poziom jak najbardziej ekspercki. I do tej gry według mnie bardzo, ale to bardzo pasuje ten też sprany jak stare gacie termin easy to learn, hard to master. W sensie ona nie jest znowu taka zupełnie prościutka do nauczenia, ale jest w miarę przystępna, natomiast tu jest naprawdę dużo do nauki, dużo do odkrywania, a do grania to są tysiące partii. Dosłownie, to myślę, że spokojnie można tak powiedzieć. Jak ktoś się wkręci oczywiście w grę, bo to też na pewno nie jest gra, nie każdemu przypadnie do gustu, tak? Ona jednak jest mimo wszystko dosyć specyficzna. I wiesz co, to co powiedziałeś z Porfirianą, powiem ci, że chyba się zgodzę z tym. Porfiriana według mnie ma trochę takich nieeleganckich zasad, w sensie, że Pamir jest dużo bardziej elegancki, 2 Pamira. Second Edition jest, już jest tak, wszystko jest poprzycinane po prostu do absolutnego minimum, jeżeli chodzi o zasady. W Porfirianie jest troszeczkę takich zasad, które ja szczerze powiedziawszy w ogóle bym nie tłumaczył, dopóki na markecie nie pojawi się karta, która na przykład, wiesz, wymaga tego, bo jest bardzo duża szansa, że na przykład nie będzie w ogóle potrzeby gadania o, wiesz, iluś tam zasadach z rulebooka, bo dana karta nie wyjdzie w ogóle w danej partii. Ale zasadniczo zgadzam się z tobą. No, zgadzam się, że w Porfirianie też się dzieją rzeczy, nie? Też jest zmienna, też jest dużo kombinowania, ale może jest faktycznie mniej dzika, bym powiedział, przynajmniej dwuosobowo, bo ja za mało pograłem w Porfirianę więcej niż 2 osoby, ale dwuosobowo w Porfirianie rzeczy się, przepraszam, w Pamirze, w Pax Pamirze Second Edition rzeczy się naprawdę dzieją, tam nie ma stojącej wody, tak, tam wszystko wrze cały czas, bulgocze, miesza się jak w tym bigosie, a w Porfirianie można momentami tak odrobinę więcej spokoju, że tak powiem, znaleźć. A powiedz, ile wam zajmowała czasu partia na 2 osoby w Pamira? Bardzo różnie, ale powiem ci, to jest olbrzymi mózgorzy. Już na przykład pierwsza partia szła szybko, ale wiesz, ktoś tam wygrał, ktoś przegrał i już rewanż to już godzinka była. I to tak nawet godzinka może jeszcze z 10 minutami. Że już wiesz, już każdy 8 razy przeliczał te swoje ruchy i zastanawiał się jednak, czy nie ma czegoś lepszego. Mimo wszystko godzinka jak na tak... Ważne, do 4, do ostatniej, do końca komety. deku, tak, no. Dominacji akurat w Pamirze.
Pamirze No, cały deck praktycznie. Mhm. No to nie jest to jakoś tam, wiesz, olbrzymi czas na tak głęboką... Nie, to czasowo to też jest, to jest fenomen. To jest fenomen, to jest też część jakby fenomenu tej gry, że ona naprawdę w stosunkowo krótkim czasie rozgrywki mieści Wiesz, jak tyle tutaj na emocji. przykład rozważamy, powiedzmy, rozgrywkę w John Company, no i tutaj od razu już trzeba się przygotować na, nie wiem, 3,5, 4, 5 godzin partię plus tłumaczenie, no to trochę zniechęca. Tak, plus skalowalność, w tym czasie prawda? Pamira? Skalowalność jest zupełnie Tak. inna też. No tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz... ten Pax Hispanica też tak czytam i ludzie też piszą coś, że między 3 a 5 godzin i też, nie wiem, chyba od 4 osób, tak, czy od 3 przynajmniej minimum w górę. No to się zaczynają problemy, no, bo to jest cały wieczór grania i to nie krótki wieczór. I to nie krótki, bo to już nawet o 20 ciężko się umówić, zwłaszcza jak następnego dnia do roboty się idzie. Znaczy, wiesz co, no, ja lubię długie gry, tylko problem jest tego typu, że szczególnie jeśli te długie gry są dosyć takie głębokie i naprawdę do poznania, no to po jednej partii, no to średnio wyciągniesz jakieś wnioski. Tutaj no, w Pamira zagrasz 3-4 partie, powiedzmy, no to już widzisz więcej, bo to tak naprawdę chodzi o zobaczenie różnych sytuacji, różnych otwarć, różnych kombinacji, żeby się ich po prostu uczyć i sprawdzać, do czego one prowadzą. A to też jest prawda, bo no jednak... słuszna uwaga, że często w tych grach ciężko jest zobaczyć fenomen tej gry, to co jest w niej wyjątkowego w pojedynczej partii. I tak jak mówisz, nie, jeżeli potrzeba ci 5 osób i 5 godzin, żeby to odpalić, no to jest mała szansa, że 4 razy pod rząd ta gra trafi na stół. Tak, jeśli tylko jedna osoba będzie, powiedzmy, troszkę zaawansowana, to tym bardziej ta rozrywka będzie wypaczona. Tak też może być. A w Pamira, powiedzmy, jak siądą 2 osoby, gdzie jedna jest zaawansowana i druga jest świeża, no to dużo łatwiej jest pokazać głębię tej rozgrywki właśnie, bo ta, powiedzmy, jedna osoba jest takim wprowadzającym, który kontroluje tą rozgrywkę, nie, w jakiś tam sposób. Tak, nauczycielem. No to wiadomo, tak jak w kolejowych grach, jak siądą, powiedzmy, 4 zupełnie nowe osoby i 5 ich wprowadza, no to ta rozrywka będzie wypaczona. No. Tak, ale... Bo jedna osoba nie utrzyma. Ale może podpowiadać, nie? Może podpowiadać i trochę na zasadzie takiego mistrza, gdy właśnie odrobinkę za te kółeczka, tak, doczepić do rowerka i troszeczkę pomóc, żeby ciekawie przynajmniej było. Niekoniecznie podejmować decyzje za innych graczy, ale troszeczkę podpowiadać, żeby właśnie w dobrym kierunku ten pociąg mniej więcej zmierza. No dobrze, to... Znaczy jeszcze tylko jedna taka ciekawostka, nie? Bo później jeszcze na Discordzie mieliśmy taką mini dyskusję o ogólnie grach tam, powiedzmy, Dudes on the Map, nie? I tam się między innymi Inish pojawił, bo teraz chyba wychodzi jakiś klon tego Inisha w jakimś tam innym settingu czy coś takiego. No i tam wpadło takie hasło, no ale Inish ogólnie stawiam wyżej, to chyba Elvis napisał, że stawia wyżej sobie ceni. I ja później sobie też tak pomyślałem, że kurczę, no ogólnie mi się fajnie w tego Inisha grało, tam są naprawdę fajne rzeczy, pamiętam naprawdę ciekawe partie, ale też pamiętam na przykład naszą taką 3-osobową partię z Marcinem, gdzie to była tragedia, gdzie my żeśmy przez chyba 45 minut, wiesz, każdy budował sobie armię, nikt nikogo nie atakował, bo każdy się bał, że wiesz, jak zaatakuje, to zaraz ten trzeci na tym skorzysta. No i w końcu ktoś tam, nie wiem, czy ty, czy ja, czy Marcin, ktoś w końcu zaatakował już takie na zasadzie, dobra, niech coś się wydarzy w tej grze, nie, że to była taka mordęga trochę. I wiesz, znowu można powiedzieć, że to jest fajne, że gra jakby oddaje graczom, prawda, tą decyzję, czy grają agresywnie, czy właśnie bawią się w żółwikowanie. Natomiast jakby jednak właściwie wszystkie paksy, tak, no, na pewno Porfiriana, Pamir, Renaissance, Transhumanity, one jakby by design od samego początku wrzucają cię w sam środek akcji, w sam środek, wiesz, tego filmu akcji, gdzie wybuchają samochody, latają piękne dziewczyny i cuda się dzieją i cały czas na ciebie naciska, że cały czas, wiesz, ten balans jest gdzieś złamany, zachwiany i cały czas ktoś kogoś musi gonić, prawda? Ktoś komuś musi dokuczać. I dla mnie właśnie padło hasło tego Inisha, ja mówię, kurczę, no doceniam Inisha, chyba jedna z najlepszych takich dudes on the map, i powiedziałem, ale kurczę, dla mnie Pamir, nie to, że jest lepszy, jest fajniejszy, on dla mnie miażdży, on dla mnie absolutnie niszczy, miażdży, wgniata w glebę i po prostu... No i pożegnaliśmy Elvisa. Znaczy, wiesz co, mi się w Paxach przede wszystkim podoba
to, że są to pewnego rodzaju symulatory, które odzwierciedlają jakąś rzeczywistość i tę organiczność tych gier czuć w tych rozgrywkach, a Inis jest dla mnie bardziej abstraktem, taką łamigłówką, gdzie zastanawiamy się, jak zaczepić się powiedzmy na dwa warunki zwycięstwa, że jak jedno nam ktoś uwali, no to wygrywamy na drugim. I mamy taką przepychankę typowo intelektualną. Nie? Tutaj no, czuć tą politykę, tą dyplomację wymuszoną, bo tu jest właśnie ta negocjacja, o której mówiliśmy, taka wymuszona, że no, jeśli ty nic nie zrobisz, no to on wygra, więc no, ty sobie działasz. Przy więcej niż 2 graczach. Tak, przy więcej niż 2 graczach, więc dla mnie to jest ciekawsze. Czuć tą historię, którą tutaj wrzucił Colwerle. Właśnie on jest miłośnikiem tych historycznych rysów w swoich grach i to naprawdę czuć, że nie jest to wymuszone, tylko tak jakby no, ta gra prowadzi nas przez tę historię, więc to mi się zdecydowanie bardziej podoba. Coś w tym jest, natomiast ja na przykład w Iniszu też jakby czułem ten klimat, nie? On tam jest taki, nie wiem, pół fantazy, pół jakiś chyba pseudohistoryczny, ale ja tam się akurat wkręcałem, natomiast dla mnie Pamir miażdży, nie chcę powiedzieć mechanicznie, tylko bardziej gameplayowo, że wiesz, po prostu ilość tych fajnych decyzji ciekawych i tego, co się dzieje na planszy jest dla mnie, no, między, wiesz, jak wysokie loty, bardzo dobra gra, a po prostu jeszcze 3 levele wyżej. Ale właśnie tutaj mi w tym momencie Elvis zwrócił uwagę, że on Pamira, bo on też bardzo lubi Pamira, to też chyba jest jedna z jego topowych gier, że on Pamira traktuje trochę w innej kategorii, bo tam jednak w Pamirze nie mamy na przykład własnych wojsk. Nie? Tam jednak są te lojalności, wiesz, te wojska mogą do nas obydwu należeć, do nikogo z nas i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci, że ja w tym momencie sobie uświadomiłem, jak ja już mam zryty beret, i to też pokazuje, że właśnie wszystko, co ja mówię, to tutaj słuchacze powinni nie przez 20, ale przez 120 dzielić. Jak ja mam zryty beret, że dla mnie już to jest tak oczywiste w paksach, że wiesz, że nic poza twoim tablo, a i to nie zawsze, nic poza twoim tablo nie należy do ciebie. Wszystko inne jest, wiesz, zupełnie przechodni, nie? Że to płynie tak naprawdę. Na początku jest moje, za chwilę jest niczyje, później jest twoje, później znowu jest moje i tak dalej, i tak dalej. Że ty tylko jesteś takim obserwatorem, który tam wsadza czasem po prostu szpilę w te wydarzenia, ale sam nie posiada na własność żadnych zamków. Tak, tym puppet masterem, prawda? Który pociąga za odpowiednie sznureczki i próbuje, żeby te pacynki tańczyły tak jak do jego muzyki, że tak powiem. I tak już tylko na koniec powiem, że właśnie są u nas na przykład na Discordzie osoby, które mówią, że dla nich Pamir jest wyżej niż Renesans i ja powiem, że mnie to zupełnie nie dziwi. Bo ja, tam też kiedyś mnie tak przymuszałeś, żebym zadeklarował, czy Pamir, czy Renesans. Ja powiedziałem, że Renesans, natomiast zastanawiam się, czy to nie jest, wiesz co, moim wygodnictwem i takim tchórzostwem spowodowane, że ja po prostu w Renesans się czuję pewniej. Wydaje mi się, że jestem lepszym graczem, jakby tak w miarę obiektywnie patrząc. No bo masz więcej partii. Na pewno, po prostu, na tak? pewno. Też. A w Pamira właśnie na tym drugim miejscu stawiam, bo po prostu jeszcze nie jestem taki dobry, nie? I on mnie na razie cały czas, tak jak mówię, obezwładnia ilością decyzji, ale mi się to bardzo podoba, nie? Dlatego, no mówię, bardzo, bardzo polecam tego Pamira. No to dobrze, to ja wyskoczę z grą, która nie obezwładni cię ilością decyzji, którą ja sobie wpisałem jako popłuczyny Kingdom Buildera. Miałem okazję zagrać w Rebirth Kniziowego. Jest to ta nowość z Essen w świecie post-apo, post-eko, gdzie budujemy wiatrowe farmy, tam odbudowujemy świat w stylu eko. Ale oprócz tych wiatrowych farm stawiamy jeszcze zamki i cytadele, no bo średniowiecze mimo wszystko też się dobrze sprzedaje, więc dlaczego nie? No to jak ty, wiesz, miałeś po Pamirze wrażenia, Boziu, jakie to dobre, to ja miałem masakrę, jakie to jest słabe. Masz gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, tego Tygrys i Eufrat, powiedzmy, no w drugiej lidze ten Babilon, ale to jest po prostu, no dla mnie, no, interakcja jest przerażająca tutaj, nie? Wow, postawiłem farmę przy tobie. Ojejku, kurczę, to straszne. No dobra, to ja stawiam ją tu. Losujesz na początku gry cele do realizacji, a później losujesz ze swoich zasobów kafelki. Wylosuje ci się farma, stawiasz farmę.
wylosuje ci się chatka, stawiasz chatkę. No to przynajmniej cię nie przygniata ilością decyzji. No i myślę, że średnio na ruch każdy z graczy oddał w swojej turze 10 sekund, nie więcej. Także to był czas. To i tak 10 sekund to było dłuższe. Myślę, bo zazwyczaj było tak, że przychodziła do mnie runda, więc ja robiłem to, co chciałem, więc dokładam kafelek. Czyli biorę w rundzie innego gracza kafelek, patrzę na ręce, co mam. I wiesz, przy Kingdom Builder ludzie też psioczyli, że no nie, że trzeba tutaj wprowadzić home rules w postaci dociągania drugiego kafelka, żebyś miał pole do jakichś decyzji. Ale wytrawni gracze w Kingdom Buildera pokazali, że nie, że to jest prawda, że mają po 1000 plus partii i nadal się tym tytułem bawią. I ja też grając w Kingdom Builder po raz pierwszy, no od razu wstałem z myślą, kurczę, no jest tu jednak ta walka o te cele, kombinujesz jak możesz, żeby połączyć ze sobą te elementy, które masz na planszy i jeszcze je podpompować w te cele, których tam jest kilka. A tutaj wstajesz od stołu, zapominasz tytuł gry, a w przedpokoju to już chcesz zapomnieć, że w ogóle w to grałeś. Gra ma dwustronną mapę, druga jest podobno bardziej ambitna, gdzie już cele masz na początku gry, wiesz jakie masz, więc możesz tam do nich dążyć, no ale po co takiego kapiszona dawać do mapy Scotland, na której graliśmy? No dla mnie to jest krok wstecz, jeśli chodzi o gry planszowe. I pewnie się ktoś pojawi, kto powie, nie, kurczę, graliśmy w to 20 partii, tam można się fajnie blokować, można się pobawić, no kurczę, no pewnie gra działa, no ale zestawiając ją z tymi cudownymi grami, które do tej pory mieliśmy okazję zagrać, no tak myślę sobie o takiej wyprawie do Eldorado, kiedy zagrałem pierwszą partię z tym oklepanym mechanizmem deck buildingu, ale ja już z wypiekami na twarzy po prostu liczyłem, czy zdążę do tego Eldorado przed innymi, no po prostu, no nie mówiąc już o Tygrys i Eufrat, gdzie kurczę, no modlisz się, zaciskasz pięści, żeby mnie tylko nie zaatakował, żeby nie zauważył, kurde, trzęsienie ziemi położy. A tu, no kładę żetonik, okej, i liczę na końcu punkty. I wiesz, to, że było śmieszne, nawet w to wygrałem, gdzie no zazwyczaj jak tą grę wygrasz, no to ją tam plusujesz trochę bardziej, ale no ale dla mnie to w zasadzie no wynik nie ma miejsca, te punkciki sobie leciały, ja sobie gdzieś kładłem, tam reszta sobie gdzieś kładła i tyle. Sprzeda się to pewnie na pniu, bo pięknie wygląda, właśnie widzę. Plusem jest to, że te drewniane elementy przyjemnie pachną, więc to jest chyba największy dla mnie atut tej gry, że ładnie pachnie, bo jest tych drewnianych elementów laserem, wiesz, tam poprzypiekane, więc ładnie pachną. I tyle. No, mapa ale to chyba musi 1 000 000 złotych kosztować, tak jak patrzę. No to jeżeli to jeszcze jest z drewna, tak? Są te zameczki wszystkie? Znaczy drewno, w sensie ta oklejka, którą inserty mamy. Nie? Aha, dobra. Więc pewnie cena będzie dobra, ale tak, no nawiązując do tego, że pewnie ktoś tam powie, że to jest super gra, wiem, że słuchają nas ludzie, którzy grają w PAX i tym podobne, to do nich kieruję te słowa ostrzeżenia. Zagrajcie u kolegi, jeśli macie okazję, nie rzucajcie się na pierwszą falę, bo dla mnie to jest anulujcie Kickstarter, a nie, już za późno. No nic, a powiedz mi jeszcze jedno, że no dobra, a tak myślałeś, a na przykład zasady są skomplikowane, bo wiesz, może to jest gra właśnie, no dla ludzi, którzy nie wiem, no tam w Monopol grali i wiesz, i są za głupi, żeby zagrać w Pamira, nie? Bo to też często słyszę takie teksty. Czy może nie w Pamira, tutaj, nie? Ale wiesz, coś średnio ciężkości euro na przykład. To jest rodzinny tytuł. No ale to ja bym 100 razy bardziej wolał, nie wiem, w Ticket to Ride zagrać, czy wspomnianą wyprawę do Eldorado, gdzie naprawdę czujemy ten wyścig, czujemy tego drugiego gracza na plecach. Niż tutaj non-stop te ciągłe liczenie, dokładam, tracisz kontrolę, to ja zyskuję kontrolę nad tym terenem. No nie, no dla mnie to było nudne po prostu. W żaden sposób mnie to nie czułem, nie wiem, nie czułem potrzeby w ogóle zagrania w to kolejny raz. Sprawdzenie jakichś mechanik, strategii, taktyk. Nie było w sensie żadnego takiego ruchu, o kurczę, to było sprytne na przykład, ale tutaj to mi dokuczyłeś, czy tam sprytnie zagrałeś i zapunktowałeś więcej. No poleciało 3 punkty w tą, 3 punkty w tamtą, wiesz, no to jest ta stawka po prostu jest rozmyta na te kilkadziesiąt punktów, masz oczywiście żetony, które ci przekręcają 100 punktów na 200 i chyba na 300 jeszcze, więc możesz zrobić jak chcesz. Więc na pewno staniesz szczęśliwy, bo ugrałeś ileś tam punktów. Nie? No i to jest najważniejsze. Nie wiem.
Dla mnie krok wstecz, to jest takie spłycenie tego hobby i moim zdaniem zły kierunek, jeśli chodzi o gry planszowe, które powinny być bardziej wymagające, bardziej skupiać naszą uwagę na tym, co robimy i co chcemy osiągnąć. Także no, mam nadzieję, A to, wiesz co, że się bardzo mylę i okaże się, że to jest drugi Kingdom Builder, że ktoś powie, Okej. kurczę, ależ to jest zarąbista gra, po 10-20 partiach odkryłem to i to i to. Ale pierwsza partia, tak jak mówię, moja wielka czerwona flaga, więc mhm. Znaczy, Zwracam się do wiesz co, jak już trochę rantujemy, to ja też dorzucę swoje 3 grosze. Ja nie grałem w grę, ale bo mówisz, że gry powinny być bardziej wymagające. Nie wiem, czy wymagające bardziej, ale po pierwsze, jeżeli są gry podobne, dużo lepsze, to dla mnie... wiesz, no Carcassonne nawet jest, kurczę, bardziej wymagające, bardziej wciągające. No, zamknąć ten zamek, czy już pojawiają się ciekawe decyzje tak. po prostu, a tutaj Plus emocje, plus emocje i stawka, losu- czy mi się nie losujesz. wciśnie tutaj, prawda? Tak. I mi nie wyprzedzi, Tak. czy tam mnie jakiegoś zakrętasa nie da w złą stronę. Ale po pierwsze, właśnie jak są lepsze gry, to dla mnie to jest trochę bandytyzm wydawanie tego. Ile się, wiesz, ile papieru się na to wydaje, ile śmieci się z tego produkuje, plus jeszcze ludziom się to wciska, żeby kolejne śmieci kupowali nie wiadomo po co i na co. A po drugie, no właśnie znowu, nie wiem czy bardziej, ja mam wrażenie, że jest... poczekaj, tylko złożone, skomplikowane, ale no właśnie chociażby dające jakąś satysfakcję, jakieś fajne decyzje, jakieś fajne momenty w tej grze, no emocje, po prostu jakieś emocje w trakcie rozgrywki. A jak nie, no to No. po co to jest? Po co? Mam wrażenie, że jesteśmy tutaj tak jakby w epoce, kiedy grami planszowymi chcemy za wszelką cenę wszystkich dookoła zarażać. Chcemy pokazać, że to jest fajne hobby, pięknie wydane gry, to nie jest Monopoly i tak dalej. No i ten poziom wejścia się drastycznie obniża, żeby tylko przypadkiem kogoś nie zniechęcić. A kurczę, ludzie nie są idiotami, naprawdę potrafią Tak. docenić rywalizację, zaciętość i nawet może kosztem troszkę bardziej skomplikowanych zasad, ale że wstaną od stołu, powiedzą, kurczę, no o coś walczyłem. Naprawdę czułem tutaj... Przede wszystkim gdzieś chcę jakąś jeszcze raz to zagrać. Chcę jeszcze raz to zagrać. To jest najważniejsze, nie? To było fajne. Bo Chcę jeszcze widzę raz. jakieś momenty, w którym popełniłem błąd, które jestem w stanie poprawić i podciągnąć swój wynik. Na przykład. Ale powiem ci jeszcze jedną rzecz. No, żeby gry lepiej wyglądały, no bo faktycznie ta gra fajnie wygląda, tak widzę na zdjęciach. Tak. Żeby lepiej wyglądało. No, ale nic nie stoi na przeszkodzie. Mamy właśnie te evergreen, mam naprawdę sprawdzone super tytuły. Dałeś przykład na przykład Kingdom Buildera. To nie jest jakaś moja gra z topki, ale bardzo mocno ją doceniam. To jest też gra bardzo, bardzo jakby skillowa. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to nowe wydanie Deluxe, nie? Zresztą nie wiem, czy nawet nie było robione, ale właśnie na przykład z takimi pięknymi domkami, czy czymś takim. Po co takie kasztany płodzić, to wydawać? Znaczy wiadomo po co, no to jest, wiesz, spóźny kapitalizm, już po prostu wciskanie kolejnego szmelcu nikomu niepotrzebnego, ludziom, którzy to kupują właśnie tylko dlatego, że... No, świetny przykład, to od razu tutaj zarekomenduję. Kingdoms, które ma nową oprawę, która mi się strasznie nie podoba. Gra będzie się nazywała Cosmolancer w czerwcu, tam w maju-czerwcu 2025 ma mieć już premierę. No świetny, mały tytuł od doktora Knizi. Genialny, paskudny, jeśli chodzi o interakcję. Ale mega cieszę się, że to na nowo wydają, bo tytuł był bardzo niedostępny. Nie wiem, czy Tak. graliśmy tutaj. I to jest nowa, fajna reimplementacja. Wygląda to, że nie zrobią tego z plastikową wieżą za 500 zł, tak jak w Suburbie, tylko w normalnych pieniądzach. Więc cieszę się, że takie gry są przywoływane i wracają. Bo tam jednak tego współgracza czuć przy stole. Tak, prosta gra, a jest troszeczkę kombinowania, nawet całkiem sprytnego. Ale widzę gorzej to niż ta wersja Kingdoms od Galakty wygląda, bo już nie ma tych zameczków plastikowych, tak? Ale to już mówię, to już tak na boczku mówiąc, niekoniecznie jestem wielkim fanem tego plastiku. No dobrze, to mów teraz, co ty masz. Nie, no to ja już mówię. Aha, dobra, bo teraz moja druga gra, tak? Dobra, no to druga gra już będzie troszkę mniej seksowna. Jekyll vs. Hyde, znowu gra, o której żeśmy mówili, bo ja ostatnio mówię, mam takie, to nie jest jakieś takie postanowienie, wiesz, na zasadzie
zastaw się, Challenge'a. zastaw się, a postaw się, tylko po prostu chcę pogrywać, mam wielką ochotę ogrywać gry, które no kocham, tak, które są w tej mojej absolutnej topce. I które można masterować. Tak, ale wiesz co, ja je bardziej chcę odkrywać. Ja nie czuję takiej wielkiej potrzeby, żeby być w nie mistrzami świata. Znaczy, lubię wygrywać, nie? To nie jest tak, że nie zależy mi na wygranej, ale... Znaczy nie chodzi o wygrywanie, tylko o tą... o te możliwości, które daje właśnie ten poznawanie tego tytułu, nie? Że zaczynasz odkrywać po prostu rzeczy, na których wcześniej nie zawiesiłeś oka. Są ludzie, którzy lubią po prostu co chwilę nową planszóweczkę sobie odpalić, mieć nową planszówkę, a ja lubię sobie odpalić co chwilę Pamira i mieć za każdym razem nową partię, zupełnie inną. Tak dając ten przykład. I podobnie jest właśnie z Jekyll vs. Hyde. I tutaj o czym jest gra, to też, no to jest po prostu trick taker, tak? Czyli taka gra wziątkowa, w skrócie kolorowe karty z numerkami, tak? I pewne zasady zupełnie abstrakcyjne odnośnie tego, po zagraniu jakiej karty, kto wygrywa tak zwaną wziątkę i obierze. Więc to już nie będę wchodził w szczegóły odnośnie zasad. No ale jest to przykład rzadkiego trick-takera, który działa na dwie osoby. To prawda. Tak, to jest tylko gra dwuosobowa i według mnie zdecydowanie najlepszy trick-taker dwuosobowy. Zdecydowanie. To nic nie jest nawet blisko. I powiem... No ja będę chciał tej o jednej grze powiedzieć, ale dobra, to później. No no to tutaj dobrze. Czy jakaś konkurencja, tak, rośnie. No właśnie, zobaczymy. I powiem ci, że ta gra z jednej strony tak sensu stricte, ona nie ma jakiejś kosmicznej głębi, bo tutaj mamy 7 kart na rundę, tam plus jakieś wymianki między sobą gracze robią, plus jeszcze specjalne zdolności, więc tam powiedzmy ilość wszystkich ruchów powiedzmy w pojedynczym ręku, tak, rozdaniu pojedynczym, to jest tam 7 silnia razy coś tam, więc wiesz, to nie są szachy na przykład, ale powiem ci, to jest też zdecydowanie przykład gry eksperckiej i to na 2 poziomach. Pierwszy, ten pozytywny, to bym powiedział, to jest to, że to jest tak gra olbrzymiego skillu. Olbrzymiego. Ja pograłem trochę na BGA i naprawdę to... Trochę, to znaczy? A nie, musiałem policzyć, no ale pewnie parędziesiąt partii. No, Pirazoko. Jeszcze raz? O kurde. No tak, Pirazoko właśnie chciałem, żebyś... Parędziesiąt partii, nie? I powiem ci, to co goście będący wyżej ode mnie w rankingu robili ze mną, jaką oni kontrolę mieli, to normalnie jakbym dał im, rozłożył wszystkie swoje karty, żeby widzieli wszystkie swoje karty, to chyba nawet by lepiej nie zagrali tego, po prostu. Więc gra olbrzymiego skillu. Lepszy gracz zawsze ogra słabszego. Przy czym tam ważne, żeby grać ten mecz i rewanż, nie? To nie podlega żadnej dyskusji. To teraz mogę już stwierdzić po tych paru 10 partiach. I to jest plus. To jest ta jakby jasna strona tego, że to jest gra ekspercka. Ciemna strona to jest to, że znowu, o ile same zasady gry są, no wręcz powiedziałbym, że dosyć proste, tak? Może nie jest to Ticket to Ride, ale to naprawdę jest do wytłumaczenia każdemu. To niestety gra według mnie jest bardzo, ale to bardzo trudna i wymagająca do tego, żeby nauczyć się w nią grać kompetentnie, tak, dobrze i coraz lepiej. I więc o ile Pamira jestem w stanie, że tak powiem, zarekomendować no prawie każdemu, żeby przynajmniej sobie spróbował, bo jest jakaś szansa, że się zakocha w tej grze, jest szansa, że się będzie dobrze bawić, jest szansa, że po prostu mech, tak, nie dla niego. O tyle tutaj to już według mnie trzeba po pierwsze lubić karty, tak, lubić powiedzmy te trick-takery, a po drugie mieć mega takie zacięcie do takiego dłubacza, takiego nieodpuszczacza, kogoś to wiesz, no dobra, zagrajmy jeszcze raz, to jeszcze raz zagrajmy, kurczę, no to jest złamane, to nie działa, nie, tu nie ma balansu, jeszcze raz zagrajmy, o, dobra, coś zaczyna, wiesz, coś zaczyna troszeczkę działać, nie, jednak to mi się przewidziało, no to jeszcze raz zagrajmy, na tej samej zasadzie, natomiast jakby ilość, to jest dla mnie magia, jak na tych, wiesz, w parunastu kartach, ile jest możliwości takiego fajnego, takiego sprytnego rozegrania tej ręki, że wiesz, że tym sprytem, tą przebiegłością dziabniesz przeciwnika i jak olbrzymią satysfakcję po partii można mieć właśnie z takiego pojedynczego rozegrania, albo też
takiej, bym powiedział, pozytywnej frustracji, takie, no skurczybyk mnie tutaj dziabnął, nie? Już miałem ten plan, już go miałem na ostrzu noża, ale jeszcze skubany się wywinął i mnie pociągnął i mnie zepnął z klifu, z powrotu, więc bardzo polecam jakby tego Jekylla vs. Hyde'a, ale to już zdecydowanie nie dla każdego jest gra. To już bardzo mocno. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, chciałem zapytać, bo tam rozmawialiśmy, omawiając tą grę, na temat balansu postaci. Jak tutaj teraz po tych kilkudziesięciu partiach oceniasz? Łatwiej wygrać jedną stroną, czy to zależy od przeciwnika? Znaczy, to zawsze zależy od przeciwnika, natomiast zawsze, znaczy, o ile bardzo specyficznie karty się nie ułożą, to Hyde'em jest dużo łatwiej. Bo czasami są takie ręce rozłożone, że Hyde ma bardzo pod górkę. Naprawdę, jest mu ciężko. Tam przypomnijmy, że Hyde chce możliwie dużo trików albo przegrać, albo możliwie dużo trików wygrać, a Jekyll chce ten balans zachować, tak? Czyli żeby tam z 10 trików dokładnie po 5, widzisz, powiedziałem 7, z 10 trików dokładnie po 5 było wygranych i przegranych. Więc Hyde'em jest w większości przypadków, o ile mówię, specyficzna bardzo ręka kart się nie rozłoży, to jest zdecydowanie łatwiej, ale dlatego trzeba po prostu grać mecz i rewanż. Jeżeli gramy oczywiście kompetytywnie, tak? No bo jak sobie tam, żeby szybko zagrać na przerwę na kawę, to można sobie pojedynczą rękę zagrać, tylko no po prostu Hyde będzie miał raczej z górki. I wiesz co, jeszcze za chwilę jakby tobie, zanim oddam głos odnośnie kolejnego tytułu, to jeszcze chciałem tylko jakby jedna rzecz mnie jeszcze uderzyła, że te dwie gry według mnie parę kwestii łączy, tak? W sensie Pamira i tego Jekylla vs. Hyde'a. Po pierwsze, tak jak wspomniałem wcześniej, według mnie obie te gry są grami eksperckimi i bardzo, ale to bardzo premiują skill i umiejętności. Obie według mnie mają przystępne zasady, nie mówię, że proste, ale przystępne, natomiast obydwie są trudne do tego, żeby grać w nie dobrze, więc jakby też, wiesz, dużo przestrzeń do nauki, tak, i do tego rozwoju, do tego masterowanie tak mi się trochę źle kojarzy, bo mi się to kojarzy, wiesz, z tymi Chińczykami, którzy dziubią sobie, wiesz, po 17 godzin na dobę i po prostu uczą się tej gry jak tabliczki mnożenia, tak żeby wszystkie możliwe zagrania przewidzieć, ale tu jest dużo jakby przestrzeni do nauki, ale też i poprzez zabawę, o tak bym to może powiedział. Obie te gry według mnie cechuje pewna doza losowości, bo w obydwu, wiesz, jest losowy dociąg kart, w Pamirze na przykład te dominacje wychodzą losowo, więc wiesz, z jednej strony to zwiększa regrywalność bardzo mocno w obydwu tych tytułów i to bym powiedział, że kosmicznie, zwiększa zmienność, niepowtarzalność pomiędzy pojedynczymi partiami, no ale też potrafi niestety ugryźć w dupę. Natomiast mimo wszystko, im więcej gram w obydwie te gry, to według mnie to jest taki dosyć dobry typ losowości, w sensie ona jest w pewnym stopniu zarządzalna i po prostu w obydwu tych przypadkach, zarówno w Jekyll vs. Hyde, jak i w Pax Pamirze, ty operujesz na pewnych prawdopodobieństwach. Więc znowu, jak mamy prawdopodobieństwa, możemy pewne rzeczy z pewnym prawdopodobieństwem próbować przewidywać, to znowu premiuje jakiś rodzaj skillu, jakiś rodzaj umiejętności. Więc znowu jakby będzie sprzyjało tym graczom, którzy lepiej, tak, sobie z tymi prawdopodobieństwami radzą. No i tutaj też pojawia się pewien problem nieumiejętności przegrywania wielu graczy. Jeśli widzą, że siadają z kimś, kto przeważa doświadczeniem i po prostu przegrywają, no to część osób się po prostu sfrustruje i powie, że no nie chcę w to grać, nie mam szans. Nie. Ja sam tak często miałem, kiedy siadaliśmy powiedzmy do jakiegoś tytułu renesansu czy coś takiego, gdzie zobaczenie tego, co ty już widzisz, to było frustrujące i sprawiało, że ta rozgrywka dla obu stron była niefajna. No ale to wtedy trzeba się tak jakby cofnąć parę kroczków i zacząć się uczyć tej gry. Tak. Powoli. A jeszcze z trzeciej strony, akurat obie te gry są o tyle fajne dla na przykład właśnie powiedzmy takiej osoby bardziej doświadczonej, która chce wprowadzać, tak, nowego gracza, nową graczynię, nową osobę grającą, o. Murem z Alberalczykiem. Tak jest. Ale już nie za tym, nie za Buddą. Coś chciałem powiedzieć. I są o tyle fajne, że... Niedługo będą krzyczeli za Macierewicza.
Obie są o Dobra. tyle fajne, że ta osoba bardziej doświadczona może dać pewien handicap. Wiesz, może spróbować jakiegoś ruchu trochę mniej optymalnego, albo jakiejś takiej eksperymentalnej... Może się pobawić też trochę. pobawić się w jakieś eksperymentalne strategie i zobaczyć, no dobra, to zadziała, to się w fajnym kierunku gdzieś tam zaczęło rozwijać, to zupełnie mnie odpaliło, prawda? No wygrałem, przegrałem dzięki temu, ale wiesz, obydwie strony jakby się nie nudzą i obydwie się bawią. Że nie trzeba cały czas naciskać, wiesz, na przykład w uczeniu nie możesz sobie na coś takiego, pierwsza gra, która mi przychodzi do głowy, nie możesz sobie na coś takiego pozwolić. Tam jest zero-jedynkowo, albo grasz na fulla, albo raczej przegrasz grę, tak, bo gra jest za krótka, ten efekt kuli śnieżnej jest zbyt mocny i po prostu jak ktoś odpadnie, to już praktycznie jest nie do nadgonienia. A tutaj można jeszcze, wiesz, daje pewną przestrzeń do tych eksperymentów ta gra. No i ostatnia rzecz, która łączy oba tytuły, no to, że obie są w tym moim ścisłym topie najlepszych gier i obie po prostu bardzo gorąco polecam. Także to... Ja tutaj wspomnę ten tytuł, o którym mówiłem, który być może będzie jakąś konkurencją. Też dwuosobowy Trick Taker, właśnie Chu Han Toma Lemana, czyli tego, którego znamy od 1846, tylko tam jest Trick Taker ten climbingowy, taki jak w Skaucie, czyli ten wspinaczkowy, nie? No ale ciekaw jestem, bo gatunek rzadko spotykany, czyli Trick Taker na dwóch, no i autor fajny, więc może będę miał okazję gdzieś tam sprawdzić. Ale grałeś już? Nie, właśnie nie, bo premiera jest dopiero w połowie gdzieś listopada. Okej. Dobra. Pozostając w tematyce tricktakerów, to tutaj jest ode mnie Fishing Friedmana Freeze. Też tegoroczny esenowy tytuł. No i z Friedmanem Freeze to ja średnio się lubię, szczególnie po ostatnim doświadczeniu z Fajum. A tutaj jest w pewien sposób, ja czuję trochę tą mechanikę Fajum, bo tam mamy też te kopanie w swojej talii, dokopywanie się do lepszych kart, tak samo tutaj tak naprawdę ten Trick Taker troszkę ma wspólnego z deck buildingiem, gdzie staramy się dokopać do lepszych kart. Bardzo jestem mimo wszystko ciekaw, bo po pierwszej partii zamówiłem sobie egzemplarz. Chciałbym to poogrywać, bo podoba mi się, że podobnie jak w Hajdzie, tutaj też musisz nauczyć się utrzymywać balans. Bo ogólnie gramy 8 rund, a w pierwszych rundach, no to tak naprawdę chcesz cały czas przegrywać. Znaczy, wydaje się, że chcesz cały czas przegrywać, bo grasz kartami, które wygrasz. Czyli wygrasz 10 kart, no to tymi kartami grasz, nie? Okay? Ale obok leży kubka mocarnych kart i osoby, które będą miały za mało kart, dobierają sobie już z tych mocarnych kart, nie? I te karty, schodząc coraz niżej, są coraz bardziej mocarne. Więc teoretycznie wydaje się, że no okej, to chcę przegrać wszystkie triki, zgarnę sobie pulę świeżutkich, mocnych kart i jazda. No ale to wtedy okazuje się, że ten podtlenek azotu włączyłeś za wcześnie i nagle wygrywasz wszystkie triki w następnej rundzie i już masz 20 kart, czy tam 30, z czego no, połowa to są śmiecie, które ci ludzie popodrzucali. Więc na przykład grałem ostatnio i rozdawałem całkiem dobre karty. Pozbywałem się dobrych kart, a zostawiałem sobie słabe, żeby na kolejne rundy mieć właśnie te trójki, dwójki i rozplanować sobie te przegrywanie, tak jakby rozłożyć w czasie, nie? I troszkę za szybko wyszedłem na te głębsze połowy, tak jakby przełożyłem wajchę na wygrywanie, bo mi znowu zabrakło tego paliwa i dostałem same śmiecie w ostatnich rundach, nie? Więc to mi się podoba w tej rozgrywce. Powiedz mi, a jak są skorowane te poszczególne, bo to się gra, ile rund się gra, przepraszam? Gra się 8 rund, po prostu za każdą kartę masz punkt. Za każdy kartę czy trik? A nie, bo tam są tam... Kartę. Nie, bo to jest Trick Taker, to nie jest ten Ladder Climber, tylko Trick Taker. Tak. Po prostu zgarniasz i dostajesz punkciki, więc też musisz tym balansować. Ale na przykład była runda, gdzie w jednej rundzie zgarnąłem 30 punktów, tam 29, nie? Więc a punktów tam na koniec mieliśmy tam 70-80, więc to są takie wahnięcia. To, co mnie martwi, to niezbyt duża różnica punktowa. Graliśmy, że tak powiem, różne strategie, a wynik na końcu podobny i to mi tak właśnie fają śmierci, nie?
Więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Na pewno nie jest to tak dobry trick taker jak Skull King, Dice, Nukosu Dice czy szpilki, bo znaczy, no zobaczymy, co się okaże, ale w pierwszym odczuciu nie? Osoby, z którymi grałem, no wszystkie stwierdziły, że no Skull King jednak fajniejszy. No Skull King ma tą przewagę, że tam co rundę tak naprawdę masz reset i co rundę grasz nowymi kartami. To ci daje taką szansę, wiesz, no teraz się odgryzę, nie? A tutaj osoby się zakopywały w tych kiepskich kartach, no i siłą rzeczy ta rozgrywka nie była tak emocjonująca, jak przy wspomnianym Skull Kingu. Ale dla mnie jest to wszystko do sprawdzenia, jak tutaj działają, jak tutaj wygląda zabawa kolorami właśnie. Bo co ciekawe, specjalne karty pojawiają się dopiero później w talii. Czyli pojawiają się trampy, pojawiają się karty zerówki, które po prostu no, nie dają ci wygrać, ale pozwalają ci zabrać jakąś kartę z tego triku, który się właśnie odbył. Czy jakieś specjalne karty typu, że narzuć kolor na następny trik. Więc jest tu sporo zabawy. Ja jestem mega ciekawy, więc na pewno będę chciał grywać. Przy 3 osobach wydaje się, że jest to łatwiejsze do ogarnięcia. No bo tutaj jest jednak ten minus sporej potrzeby zapamiętywania, nie? Kto jakimi kartami operuje, jakie kolory komuś wpadły. Bo w Skull Kingu, tak jak mówię, no masz jedną rundę i tyle. I następna runda to jest zupełnie nowe zdanie. Tak, faktycznie. Więc jest to łatwiejsze. Tutaj tak naprawdę cały czas balansujemy na tych kartach, które cały czas zdobywamy. Ale pomysł mi się bardzo podoba. No pomysł jest chytry. Karty potrafią być te specjalne, złośliwe potrafią być te specjalne karty, więc to dodatkowo daje uroku, więc no mam nadzieję, że uda się tutaj odkryć jeszcze więcej właśnie, tak jak w przypadku Jekylla, tego geniuszu. A to jest ciekawe, nie? Że w Trick Takerach takie karty w stylu Take That, nie? Takie właśnie złośliwe z reguły więcej ogólnie śmiechu przy stole powodują niż jakiejś takiej frustracji, nie? Raczej nie przypominam sobie, żeby właśnie jak gramy w te gry, to żeby było takie, nawet jak ktoś się wkurzy, to tak właśnie trochę z uśmiechem, nie? No kurczę, oszukałeś mnie, no zrobiłeś mnie tutaj w konia, a ten plan tak się pięknie układał. A w innych grach jednak tak nie jest, nie? To jest też ciekawe. Zagrywasz powiedzmy jakiś wysoki numer, liczysz na zgarnięcie triku, no i ktoś z uśmiechem ci rzuca kartę, -3 punkty, nie, -3 punkty. Następna osoba, -3 punkty. No i kolejna tam jeszcze jakiś badziek. Wygrywasz trika z -6 punktami. Nie? Życie, no to faktycznie brzydko. Ale no właśnie to buduje tą atmosferę, nie? Przy stole i takie, no taką lekkość, nie? Lekkość rozgrywki, gdzie fajne masz ciekawe decyzje, fajne kombinowanie, nie za trudne, nie za proste, ale cały czas musisz być czujny, nie? Tak trochę musisz być skupiony, nie musisz przeliczać tam nie wiadomo ilu surowców, myśleć ile tam, bo te rundy są dosyć proste, nie? To nawet jak myślisz na 3 rundy do przodu, to jest po prostu mniej więcej jakie karty chce schodzić, tak? I tak musisz się dopasować. No tutaj często. Nie wiem dlaczego tutaj projektant rozpisał te 8 rund na różnice w kartach, które dobierasz, bo powiedzmy tam w pierwszej rundzie masz 10 kart, a tam w ostatniej chyba 13, więc na przestrzeni 8 rund to jest różnica tylko 3 kart. Więc nie wiem, czego tego nie dało się wyśrodkować i po prostu zrobić, że co rundę dobierasz określoną liczbę, no ale to musisz tam pilnować i tym suwaczkiem przesuwać. Powiedzmy 2 rundy po 10 kart, 2 rundy po 11, 2 rundy tam po 12 i 2 rundy po 13 kart. Powiedzmy jeszcze tylko, bo to już jest od 3 graczy wzwyż, tak? Nie ma wariantu dwuosobowego. A jeszcze zapytam, a grałeś z rodziną? Tak, graliśmy. Czyli ludzie, że tak powiem, mniej troszeczkę grający też sobie radzą. Tak, no my ogólnie teraz Trick Takery bardzo polubiliśmy, no. Ten Skull King to już nam gdzieś 30 partii mi stuknęło. Za namową tutaj gradaniowców ich odcinka ostatniego o Trick Takerach zamówiłem sobie załogę do nauki. O, właśnie, no. Trick Takingu. I wiesz co, no to jest tak jak powiedział, że to jest świetna gra do nauki właśnie jak działa Trick Taking, bo wypełniasz te zadania i one na początku są banalne, ale nawet 3 powiedzmy zadania banalne powodują to, że mimo, że to jest gra kooperacyjna, to zaczynacie sobie przeszkadzać, nie? I nie możesz się porozumiewać, nie możesz mówić i musisz tam jakoś zasygnalizować tym żetonem, jaką kartę masz największą albo najmniejszą i spróbować
ogarnąć te zadanie, no ale niestety tutaj padło takie no stwierdzenie tutaj z moich członków rodziny, że no ale tato, no to nauczyłeś nas grać przeciwko sobie, a teraz no tak razem... O właśnie, no o daj, to no. chciałem się zapytać. O to chciałem się zapytać, bo ja też sporo... Oni poczuli krew. Jak starego nie można kopnąć w dupę, to co to za gra? I zepchnąć ze schodów jeszcze najlepiej. Ale wiesz co, no właśnie, bo są bardzo różne te gry trick-takingowe, nie? Niektóre są właśnie takie bardziej fun to play, a niektóre są faktycznie takimi dosyć mocnymi mózgożerami. Na przykład właśnie no, ten Jekyll vs. Hyde według mnie jest olbrzymim mózgożerem. I właśnie dlatego byłem ciekaw, nie? Czy dla takich no wesołych ludzi, nie? Tak naprawdę. Czy wiesz, nauka tego brydża, tych w cudzysłowie, tak, brydża, nauka tych z czego schodzić, w jakim kolorze, ile wystawkę, coś tam robić, czy to będzie seksownie, na tyle seksownie podane, nie? Ja nie mówię, że to mi się nie będzie podobało, bo ja na przykład myślałem o tej załodze pod żonę, nie? Żeby sobie pograć, tylko bardzo sprzeczne opinie czytałem co do tego, czy to działa, czy nie działa na dwie osoby. I to mnie jakby zniechęciło ostatecznie. Tylko znowu, no boję się, że tak zagrałem i ona powie, no okej, no dobra, nauczyłem się tego, no i co, koniec już wykładu, koniec lekcji, możemy, wiesz, pójść, nie wiem, popatrzeć na ścianę. Tego się boję. No tak może być. Niestety u nas Skull King jest mocną konkurencją, bardzo fajnie się sprawdzi. Dla mnie na ten moment jest to jeden z lepszych trick-takingów, może nie dlatego, że jest nim coś takiego super wyjątkowego, znaczy wyjątkowość polega na tym, że on jest bardzo przystępny, dopasowuje się do różnego rodzaju gracza, bo już gracze tacy bardzo świeży potrafią szybko zacząć kombinować, a tacy bardziej wytrawni jeszcze potrafią sobie wyciągnąć z tego dodatkowe możliwości tutaj uwalenia przeciwnika, czy ugrania po swojemu tej niby losowej ręki, nie, którą mamy. Więc jest bardzo taki, nie wiem jak to nazwać. Elastyczny, no fajnie się dopasowuje, no i daje tą rywalizację i ten reset jednak co rundę to jest bardzo fajny mechanizm. Tak. Znaczy to akurat większość chyba trick-takerów, także faktycznie akurat ta kontynuacja jest ciekawa w tym. Mi to też odrobinkę w tej grze Friedmana Freeze, jak ona się jeszcze raz nazywała, pamiętasz? Phishing, dobra. Mi ten patent jakby odrobinę przypomina tego claima, o którym też tam kiedyś wspominałem. Tylko właśnie w claimie, no claim to już strasznie dużo ogrywania według mnie wymaga, nie? Co może być mega fajne, ale tam już tak, no to jest gra do łupania, nie? Do łupania non-stop, bo jak nie, to tam jest za dużo tych specjalnych umiejętności i tam już trzeba naprawdę dużo planować. Ale widzisz, no Skull King też, kurczę, dla mnie ma coś właśnie takiego, że ja się przy nim uczę, przy kolejnych zagraniach uczę się jakichś tam właśnie trików, ale kurczę, wypadają mi z głowy, jeśli nie gram w niego regularnie. Jeśli jest gdzieś tam przerwa, to wypadają gdzieś te pomysły na rękę, nie? Co się tutaj sprawdzało przy takim układzie kart, jak tutaj z tego wyjść, wybrnąć. Więc no ogólnie te gry, ja teraz doskonale rozumiem tych brydżistów, którzy grają po 30-40 lat, no bo oni konsumują te doświadczenie i to wtedy jest taka soczysta rozgrywka, no oni cały czas, całe życie się uczą. Mimo wszystko, mimo że to jest gra bez żadnych supermocy, karty są takie same, to jednak te możliwości zagrań są nieskończone. Dobrze, to ja na koniec tylko bym rzucił tak naprawdę apkę. Jeśli zdarzy wam się wyjechać na wczasy i zapomnicie planszówki, albo pojedziecie na wczasy z nastawieniem, że przecież tam i tak nikt nie będzie grał, a okaże się, że siądą jakieś podejrzane typy przy stole, które grają w planszówki, no to zaproponujcie im, nie wiedziałem, że jest w Polsce to się nazywało Spectrum, gra wydana przez Rebela, jest też apka, niestety tylko po angielsku, Wavelength się nazywa. Nie wiem, ty grałeś? Wiem. Wiesz co, nie grałem. To niestety dla mnie brzmi jak ciekawy pomysł, ale jak to pokażę ludziom, to każą mi, że tak powiem, wyjść spokojnie. Apka załatwia tą całą otoczkę obsługi i to jest genialne,
bo jeśli już tłumaczę, to mamy po prostu, każdy dostaje potencjometr z 2 skrajnymi określeniami, czyli na przykład może być olbrzymi wpływ na kulturę i nijaki wpływ na kulturę. No i strzałka potencjometru ustawi się na środku. No i to my zastanawiamy się, kto był po środku? No bo Beethoven, no to powiedzmy skrajnie duży wpływ na kulturę. No a taki Rychopeja troszkę coś tam zadziałał. Mamy rzucić słowo, jakiś slogan, który naszym współgraczom pomoże odgadnąć, w którym miejscu była ta strzałka potencjometru, czyli takie połączenie trochę Familiady z Decrypto. A tutaj rzucę taką didaskalię, że Decrypto widziałem, że na 25-lecie wydaje nowe wydanie z nowymi hasłami. Ciekaw jestem, czy ktoś na świecie ograł te hasła, które są do tej pory. A przykład 25-lecie czego? Decrypto. Ale to możliwe, że tak szybko było? Decrypto nie może mieć 25 lat. Może jakaś firma ma 25 lat. No mniejsza z tym, dobra. Mniejsza z tym, ale wychodzi jakieś jubileuszowe. W każdym bądź razie tak. Więc dodając tą odpowiedź, musimy dać trochę siebie. Szczególnie jeśli grasz z ludźmi, którzy już dobrze cię znają, to musisz takie puścić oczko tą podpowiedzią, nie? Ja sobie dokupiłem nawet już pakiet tych potencjometrów. Minus jest taki, że gra na telefonie jest tylko po angielsku, co zniechęca właśnie takich niedzielnych graczy, no bo te zwroty nie zawsze są takie oczywiste, proste i trzeba tam gdzieś w translatorze sobie przetłumaczyć, żeby dobrze zrozumieć, co mamy określić. No bardzo zabawnie jest, kiedy spektrum trafi dobrze pod twoją osobę. Na przykład u nas była taka sytuacja, że mi się trafiło potrzeba z jednej strony, z drugiej zachcianka. No i dałem oczywiście jako podpowiedź grę planszową. No i od razu Marcin wiedział, gdzie umieścić ten potencjometr, nie? A powiedz mi właśnie, jedną rzecz, jak właśnie towarzystwo odebrało i w ile osób graliście? Wiesz Bo to co? z dorosłymi, Graliśmy rozumiem, graliście? Nie tylko. Grałem z tymi naszymi bykami w 4 osoby graliśmy i zagraliśmy pod rząd ze 2-3 partie, nie mogliśmy się oderwać. I wiesz co, do Tymka przyszli też znajomi, czyli 13-latkowie. I zazwyczaj nie chce mi się pokazywać gier planszowych, bo tak jak mówi, żeby nie wyjść na świrę fetyszystę, to wam pokażę, to są takie plastikowe te zabaweczki. Mój stary pastas, mój stary jest wędkarzem. Więc kazałem im po prostu zainstalować aplikację w telefonie i od razu na przykład dziewczyna, która tam była, też załapała, mówi, na TikToku to widziałam, kojarzę. No to i zagraliśmy. To do zajebistości. No tak, zagraliśmy tam chyba ze 2 partie i fajnie wyszło, kurczę, naprawdę bardzo przyjemna. Może nie jest tak łatwo do wytłumaczenia, bo na początku tak ciężko skojarzyć, ale o co tobie chodzi, nie? Ale jak pokażesz pierwszą rundę, to wszyscy, dobra. I jest zawsze takie pytanie, no dobrze, ale czy on dał tą podpowiedź po prostu taką ogólną, czy od siebie? No, że dał Rzym i mamy brzydki, cudny. No on był w tym Rzymie, kurczę, no nie wiem, ja byłem w Rzymie, mi się nie podobało, nie? Więc ja bym dał to jednak w kierunku brzydkiego, ale czy on jest estetą, czy wartości religijne dla niego mają znaczenie i przechylą na szale piękny? Więc jest dużo bardzo fajnej rozmowy nad stołem, bo my później wspólnie tym potencjometrem ruszamy nie? I musimy dojść do konsensusu, że zostawiamy tutaj. Albo ktoś bierze na siebie na klatę i mówi, dobra, ty twierdzisz, że go znasz lepiej, dobra, zakładamy, że wiesz, będzie na ciebie, nie? Więc jest to fajny sposób dla mnie na przemycenie planszówki bez planszówki, nie? Bo w telefonie każdy siedzi, wiesz tam, to zainstalujcie aplikację, coś wam pokaże, nie? Ale jak już wyciągasz pudło, to o Boże, to zaraz znowu przynieść planszówkę. To jest zboczenie. To można ich tak, wiesz, zaatakować. Znienacka, tak, za krzaka. No mówię, musiałbym zagrać, bo ja kiedyś obserwowałem tą grę, ale... U nas w Polsce ona chyba się nie spotkała z jakimś ciepłym przyjęciem, ta wersja planszowa. Mi się wydaje, że ona jest mocno zależna od grupy, nie? Że albo ludzie, wiesz, złapią... Inaczej, takie odnoszę wrażenie, ja bo mówię, nie grałem, że albo ludzie, wiesz, od razu się podniecą, się wkręcą w to i będą sobie, wiesz, bawić się tym, albo będzie takie, no dobra, a dlaczego tak? Dobra, no to już weźmy to odłóżmy. No mojej żony to w ogóle nie chwyciło. Że wiesz, że będzie, no między brzydkie a piękne, Rzym, 35 ze 100, tak, bo tam, nie wiem, ten potencjant ma jakoś tą przedziałkę, 35, a dlaczego nie 65? Dobra, no to weźmy, zagrajmy w coś normalnego, albo idę pozmywać naczynia, nie?
Więc wydaje mi się, że tutaj musi być, albo może te hasła też muszą być, wiesz, właśnie tak dopasowane, żeby ludzie się zaangażowali w to. Tak, w apce masz fajny wybór, tak jakby gatunek, czy chaotyczny, czy kulturowy, więc możesz sobie dopasować trochę pod swoją grupę. Także ode mnie tyle, jeśli chodzi o gry. Tutaj od razu chciałbym wspomnieć, bo dostaliśmy fajnego maila od Darka tutaj z Board Game Pictures. Podrzucił taki pomysł, jeśli chodzi o interakcję z wami, z naszymi słuchaczami, bo planujemy następny odcinek gdzieś tam, jeśli chodzi o takie filozoficzne tematy, to właśnie ryzyko w grach planszowych, czyli roboczy tytuł Idziesz do więzienia, nie? Odnośnie Murem za. I tak sobie pomyślałem, żeby właśnie zachęcić słuchaczy do współtworzenia tego odcinka i niech wyślijcie nam proszę wasze skojarzenia z takim elementem jak ryzyko w grach planszowych. Mogą być jakieś ciekawe sytuacje, których doświadczyliście właśnie w tym aspekcie, jeśli chodzi o ryzykowanie w grach planszowych, albo po prostu swoje spojrzenie na ten temat. I jak będzie coś ciekawego, to wrzucimy i omówimy w naszym odcinku. Tak, jak to Konrad mówi, te romantyczne momenty, kiedy z emocji poci wam się dupa. Tak jest. No i stawka zaczyna nam już, wiesz, gdzieś tam przed oczami migać, że chyba za daleko poszliśmy w tym obstawieniu. Tak jest. Tak jak niezapomniana licytacja w Age of Steam. Twoja tak jest, także do roboty, słuchacze. Nie tylko my tutaj musimy robić w kopalni, ale tak jest, zachęcamy. można napisać, wysłać nam głosówkę na Messengerze, cokolwiek, jak coś będzie fajnego, to wykorzystamy i omówimy. A Darkowi dziękuję za mega pomysł i fajnego maila, także dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali do końca, no i prosimy o te lajki, subskrypcje i tak dalej, żebyśmy mieli jakiś feedback, że jest ok, że się podobało. Piszcie, komcie i zapraszam na Discorda też. Dzięki serdecznie. A o grach, które były na stole, rozmawiali I Piotrek, dzięki. Hej, hej.